Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Zaniewski i dzisiaj znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, na samym początku Polski, gdzie dotarliśmy tak naprawdę jadąc przez miejscowości Półwyspu Helskiego. Jesteśmy w Helu. Jesteśmy w Helu i nasza wizyta tutaj związana jest z fragmentem historii najnowszej, historii militarnej, historii fortyfikacji, które tutaj powstawały w okresie międzywojennym. Znajdujemy się przy Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciele Helu, znajdującym się w miejscu działobitni armaty poniemieckiej kaliber 406,4 mm. Dlaczego takie armaty w Helu powstały? Chodziło tak naprawdę o zabezpieczenie dostępu do portów w Gdyni, czy bardziej na południe w Gdańsku. Ponieważ w linii prostej z Helu do Gdyni mamy około 18,5 km, do Gdańska 23 km. Każde działo o donośności na taką odległość ustawione w Helu może blokować dostęp dla okrętów chcących wpłynąć do któregoś z tych portów. Stąd też rozwój artylerii nadbrzeżnej do wybuchu II wojny światowej, a także po kapitulacji Helu w 1939 roku rozwój tej artylerii przez Niemców. Artyleria była także rozwijana po zakończeniu II wojny światowej, a dzisiaj na terenie samego Półwyspu Helskiego mamy ponad 100 obiektów fortyfikacyjnych różnego rodzaju. Część z nich jest dostępna dla zwiedzających, część dalej wykorzystywana przez wojsko. Do jednego z tych dostępnych właśnie dzisiaj Was zabiorę. Muzeum Obrony Wybrzeża imienia komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. Zapraszam do środka. Znajdujemy się w części mieszkalnej poniemieckiego stanowiska artyleryjskiego baterii kaliber 406 mm, gdzie dzisiaj ulokowane jest Muzeum Obrony Wybrzeża. W części mieszkalnej kwaterowało 88 osób załogi, a dzisiaj pomieszczenia mieszkalne, a także podręczne magazynki amunicyjne, które zobaczymy później, prezentują historię okresu międzywojennego, walk o Wybrzeże we wrześniu 1939 roku, a także historię naszej marynarki wojennej. Zapraszam na wystawę. Pierwsze pomieszczenie mieszkalne załogi i pierwsza wystawa tematyczna poświęcona przede wszystkim patronowi Muzeum Obrony Wybrzeża Zbigniewowi Przybyszewskiemu. Zbigniew Przybyszewski był jednym z najlepszych naszych artylerzystów w okresie międzywojennym, dlatego też został przed wybuchem II wojny światowej przeniesiony do dowodzenia największymi polskimi działami wybudowanymi na obszarze rejonu umocnionego Hel, czyli baterią imienia Heliodora Laskowskiego. Sama bateria składała się z 4 armat kaliber 152,4 mm. I to pod dowództwem Zbigniewa Przybyszewskiego we wrześniu 1939 roku te największe polskie armaty walczą z niemieckimi okrętami, przede wszystkim z operującymi tutaj pancernikami Schleswigiem-Holsteinem i Schlesierem. Po kapitulacji Helu Zbigniew Przybyszewski dostaje się do niewoli niemieckiej. Kilkakrotnie próbuje uciekać, nie udaje mu to się. Przeżył wojnę, po wojnie wraca do odradzającej się polskiej marynarki wojennej. Na początku nawet awansuje. Zbigniew Przybyszewski jako jeden z najlepszych artylerzystów przedwojennej polskiej marynarki został przeniesiony do rejonu umocnionego Hel przed samym wybuchem II wojny światowej do dowodzenia największą baterią, którą wybudowaliśmy tutaj w okresie międzywojennym. Bateria imienia Heliodora Laskowskiego była baterią średnią. Wyposażona była w armaty kaliber 152,4 mm, strzelające pociskami o szerokości takiej standardowej linijki piórnikowej, ponad 15 cm. Tutaj możemy zobaczyć pocisk z baterii Laskowskiego, kaliber 152,4 mm, a obok ustawiony dla porównania pocisk z pancernika Schleswig-Holstein. Ogień tej baterii w starciu z pancernikami był mało skuteczny. Te działa były po prostu za małe. Mimo to niemieckie okręty, dostając się pod ostrzał polskich armat z Helu, najczęściej stawiały zasłony dymne i wycofywały się z walki. Czyli bateria spełniła swoje zadanie. Po zakończeniu walk w Helu 2 października 1939 roku Zbigniew Przybyszewski dostaje się do niewoli niemieckiej. Kilkakrotnie próbuje uciekać, nie udaje mu to się. Ale przeżył wojnę, po wojnie wraca do odradzającego się państwa polskiego.
Na początku w ramach marynarki wojennej awansuje, ale powojenna władza postanawia pozbyć się oficerów wykształconych w okresie międzywojennym, osoby o niepewnym światopoglądzie i w procesie 7 komandorów, 7 obrońców Helu zostaje skazanych na karę śmierci bądź długoletnie więzienie. 3 wyroki śmierci wykonano, w tym na Zbigniewie Przybyszewskim, komandorze Mieszkowskim oraz komandorze Staniewiczu. Tutaj możemy zobaczyć rzeczy osobiste należące do Zbigniewa Przybyszewskiego, w tym czapkę oficerską do munduru galowego. Może Wam się trochę kojarzyć z Napoleonem, trochę z piratami, ale takie czapki do mundurów galowych, do mundurów wykorzystywanych przy różnego rodzaju uroczystościach w okresie międzywojennym nosili nasi marynarze. W korytarzu, przez który przechodzimy, prezentowane są przeróżne elementy wyposażenia i uzbrojenia, wykorzystywane przez żołnierzy na terenie całej Europy w czasie II wojny światowej. Mamy tutaj także elementy porcelany. Część eksponatów została znaleziona tutaj w Helu i w okolicy. Prezentowane tutaj są także różne modele okrętów. Z cesarskiej niemieckiej marynarki wojennej wywodził się późniejszy dowódca całości sił polskich na Wybrzeżu, kontradmirał Józef Unruck. Jako jeden z niewielu oficerów odradzającej się polskiej floty przybył właśnie z Niemiec. Na początku zajmował niższe stanowiska, awansując w okresie międzywojennym do stanowiska dowódcy floty. I to pod jego dowództwem całość sił morskich i lądowych walczyła tutaj w 1939 roku. A po kapitulacji Helu dostał się do niewoli niemieckiej. Co ciekawe, w obozie niemieckim, czy wcześniej prowadząc rozmowy tyczące się kapitulacji Helu, korzystał z tłumacza, mimo że perfekcyjnie mówił językiem niemieckim. Jak sam później stwierdził, 1 września 1939 roku zapomniał języka niemieckiego. Sala, w której się znajdujemy, stylizowana jest na taką toń morską Morza Bałtyckiego, a związana jest z wydarzeniami, które rozegrały się tutaj pod sam koniec wojny w 1945 roku. Gdy do granic niemieckich Prus Wschodnich, do terenu wolnego miasta Gdańska, do polskiego przedwojennego pasa Wybrzeża, skąd jesienią 1939 roku Niemcy wysiedlili dużą część mieszkańców polskich, osiedlili tutaj osadników niemieckich, zbliża się armia radziecka. Rosjanie, wkraczając na te tereny, mszczą się na niemieckiej ludności cywilnej za to, co niemieccy żołnierze wyrabiali na froncie wschodnim. I pod koniec stycznia 1945 roku niemieckie dowództwo rozpoczyna operację Hannibal. Ewakuację z portów w Gdyni, Gdańsku, Helu czy Bałtyjsku ludności cywilnej drogą morską na zachód. 30 stycznia 1945 roku z Gdyni wypływa statek o nazwie Wilhelm Gustloff. Nikt do końca nie wie, ile osób było na jego pokładzie. Mniej więcej na wysokości Ustki zostaje zaatakowany torpedami przez radziecki okręt podwodny i tonie. Różne źródła podają różne dane. 30 stycznia 1945 roku na Gustloffie mogło zginąć między 7 a nawet 12 tysięcy osób. Podobnie zostały zatopione Steuben, który 10 lutego 1945 roku wypłynął z Piławy, czyli z dzisiejszego Bałtyjska, i Goja, która 16 kwietnia 1945 roku odpłynęła z redy portu helskiego. Niemiecki garnizon w Helu skapitulował dopiero 9 maja 1945 roku. Jeszcze pod koniec kwietnia i na początku maja odpływały stąd statki ewakuujące ludność cywilną. Kolejne gabloty w korytarzu prezentują różne eksponaty broni historycznej, karabin Lebela czy Berthiera, wykorzystywane zarówno w wojnie 1920 roku, w wojnie o granicę przy odradzaniu się państwa polskiego, a także we wrześniu 1939 roku. Mamy tutaj także eksponaty bardziej współczesne. Ale najciekawsze, co możemy tutaj zobaczyć, to te dwa słoiki. Słoiki z mięsem i szparagami, znalezione w okolicach Białogardu, trafiły do nas do muzeum tutaj od naszego
przywiezione przez naszego darczyńcę. Te dwa weki zostały zakopane przez Niemców w 1945 roku. Od 1911 roku Niemcy rozpoczynają w Pucku budowę bazy wodno-samolotów. Wykorzystują wody Małego Morza, Zatoki Puckiej jako pas startowy dla samolotów, które hangary znajdują się na terenie dzisiejszych puckich zakładów metalowych Amex. Baza ta wraz z wkroczeniem na Pomorze Wojska Polskiego zostaje przejęta przez naszą marynarkę wojenną i reaktywowana. To właśnie na terenie tej bazy 10 lutego 1920 roku dokonano symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem. A prezentowana tutaj wystawa pokazuje nam samoloty wykorzystywane przez Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku zarówno na początku istnienia, jak i do wybuchu II wojny światowej. Niestety puccy lotnicy nie powalczyli zbyt wiele w powietrzu we wrześniu 1939 roku ze względu na niemiecką przewagę. Ale bronili nasady półwyspu, tocząc krwawe walki na początku września, nie pozwalając Niemcom wkroczyć na Półwysep Helski, jako spieszeni marynarze, jako oddziały piechoty. Prezentowana tutaj wystawa pokazuje nam 100 lat polskiej marynarki wojennej. Takim krótkim rozkazem z 28 listopada 1918 roku marszałek Piłsudski rozkazał utworzyć marynarkę polską. Ile było przewidywalności w tej decyzji, pokazuje sam fakt, że już w listopadzie 1918 roku do odradzającego się państwa polskiego przybywają kadry, przybywają marynarze, oficerowie marynarki, których się w pewien sposób chce aktywizować. Pamiętajmy, że nie mamy jeszcze wtedy dostępu do wybrzeża, które to wybrzeże przejmiemy dopiero w 1920 roku. Pierwszą tak naprawdę bazą polskiej floty została twierdza Modlin. Później pierwszą bazą morską Puck. Wraz z rozbudową portu w Gdyni okręty przenoszą się do Gdyni. W 1931 roku zapada decyzja o budowie portu marynarki wojennej w Helu. I ten port w Helu budowany jest aż do wybuchu II wojny światowej. W sali tej możemy zobaczyć także modele okrętów. Niszczyciela ORP Wicher czy stawiacza min ORP Gryf. Dwa największe okręty, które zostały na wybrzeżu w 1939 roku, zostały tutaj zatopione w porcie marynarki wojennej w Helu przez lotnictwo niemieckie 3 września 1939 roku. Wystawa prezentuje także działalność naszej marynarki wojennej we współpracy z flotą brytyjską. Decyzją naszego dowództwa 3 niszczyciele przed wybuchem wojny zostały wycofane do Wielkiej Brytanii, żeby tam współdziałać z flotą brytyjską. Później przedarły się tam także 2 okręty podwodne, słynny ORP Orzeł i ORP Wilk. Wystawa Wojna i medycyna. Żołnierze narażeni są trochę bardziej na różnego rodzaju kontuzje, zwichnięcia, złamania, rany postrzałowe. Dlatego też rozwój medycyny nieodzownie związany jest z rozwojem medycyny pola walki. Na wystawie tej prezentowany jest sprzęt medyczny z końca XIX, a także z XX wieku. Mało przyjemne rzeczy. Piły do amputacji rąk i nóg, aparaty do płukania, okrężnicy, igły, strzykawki. Z ciekawszych eksponatów, które tutaj posiadamy, to wyposażenie torby polskiego lekarza, który zakopał to przed samą kapitulacją Helu. Zakopał to, bo czuł, że tym walczy. Możemy tu także zobaczyć aparat rentgena z okresu międzywojennego. Widzimy także najlepszy środek do zabezpieczenia karabinu przed niepożądanym dostaniem się wody. Oryginalne niemieckie drugowojenne prezerwatywy. A jak kogoś rozbolała głowa, to gdzieś w tamtej gablocie znajdziemy aspirynę firmy Bayer. Znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie były toalety. Dzisiaj prezentowana jest tu wystawa o jedynych zającach walczących w obronie Helu we wrześniu 1939 roku. W 1939 roku większość obsady rejonu umocnionego Hel stanowili marynarze w granatowych mundurach marynarskich. Ale trafił tutaj batalion Korpusu Ochrony Pogranicza liczący 425 żołnierzy, który
miał za zadanie obsadzić pozycje opóźniające i główną pozycję obronną, czyli wybudowany tutaj ośrodek oporu Jastarnia. Na wystawie możemy zobaczyć elementy wyposażenia i umundurowania wykorzystywane przez żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. A to, co za tą pleksą, to pierwszy dzień wiosny 1939 roku, 21 marca, gdzie żołnierze KOP-u siedzą jeszcze w pomieszczeniu na jednej ze strażnic na naszych Kresach Wschodnich. I tak naprawdę 2 miesiące później dotrą do Helu, żeby we wrześniu 1939 roku walczyć w obronie rejonu umocnionego Hel. Działo Bitnia, miejsce ustawienia armaty kaliber 406 mm, celowo tak naprawdę oddzielona z jednej strony od magazynów amunicyjnych, podręcznych magazynków amunicyjnych, które tutaj funkcjonowały, a także części socjalno-mieszkalnej. Tu ustawiona była armata kaliber 406,4 mm, budowana przez Niemców od 1940 roku. Zewnętrzny krąg, na którym się znajdujemy, służył tak naprawdę do transportowania amunicji z podręcznych magazynków amunicyjnych. Tak naprawdę w momencie funkcjonowania tutaj armaty przestrzeń nade mną zajmowały metalowe płyty, które podnosiły się i opadały w momencie obracania się armaty na działo Bitni. Jesteśmy w magazynie ładunków miotających, ponieważ wystrzeliwany stąd pocisk składał się z łuski wielokrotnego użytku, ładunku miotającego, który ważył 152 kg. Czasami przy strzelaniach na większe odległości można było użyć 2 ładunków miotających i samego pocisku, czyli tego, co miało trafić w okręt cel, ważącego w zależności od rodzaju 600 albo 1035,5 kg. Sam pocisk, ładunek miotający i łuska przyjechały do nas z Norwegii, ponieważ Niemcy wybudowali w okolicach portu w Narviku identyczne armaty, a helskie działa jeszcze w momencie okupacji zostały wywiezione przez Niemców do Francji na wał atlantycki. Tu już mamy wielokalibrowy karabin maszynowy wykorzystywany przez naszą marynarkę wojenną po II wojnie światowej, a zgromadzone w tym pomieszczeniu eksponaty są to eksponaty najczęściej znalezione w Helu, mocno skorodowane ze względu na piaszczysty grunt, z którego zbudowany jest Półwysep Helski. Możemy tutaj także zobaczyć oryginalne włazy z tej baterii ważące ponad 200 kg, a także różnego rodzaju elementy umundurowania i wyposażenia, bilety kolejowe, mówiące nam o historii okupacji tych ziem podczas II wojny światowej. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy, to pomieszczenie, w którym przechowywane były pociski wystrzeliwane przez znajdującą się tutaj armatę. Świadczyć mogą o tym szyny nad naszymi głowami. Jak już wspominałem, pocisk ważył w zależności od rodzaju 600 bądź 1035,5 kg. Dzisiaj prezentowana tu jest jedna z największych w naszym kraju kolekcji granatów. Jest to prywatna kolekcja jednego człowieka, który przekazał nam to na potrzeby muzeum. Prezentowane są tutaj granaty od pierwszych prowizorycznych ładunków wybuchowych po granaty używane współcześnie. Chciałbym Wam zaprezentować granat wzór 33, wykorzystywany przez polskich żołnierzy w czasie walk we wrześniu 1939 roku na Wybrzeżu. Znajdujemy się w tunelu kolejki wąskotorowej. Dojeżdżał tutaj pociąg dowożący amunicję. Dzisiaj tunel ten wykorzystywany jest jako powierzchnia wystawiennicza. Możemy tutaj zobaczyć przekrój torpedy, a także pocisk rakietowy z lat 60. ubiegłego wieku wykorzystywany przez polską marynarkę wojenną. Szyny, które tutaj mamy, służyły do wjazdu pociągów dowożących amunicję i specjalnym systemem chwytaków i przesuwaków trafiała ona później do komór amunicyjnych i dalej do samej armaty. Nie każdy obrońca Helu w 1939 roku miał ten komfort, co my teraz. Znajdujemy się w podręcznych magazynkach amunicyjnych. Nad nami ponad 2 metry betonu i stali, nad tym wał ziemny. Tak one były zabezpieczone. Obrońcy Helu, którzy przybyli tutaj przed wrześniem 1939 roku, najczęściej kwaterowali w pensjonatach i kwaterach prywatnych. W momencie wybuchu II wojny światowej były tutaj schrony amunicyjne.
były stanowiska armat, działobitnie. Nie było schronów dla załóg. Radzili sobie jak mogli, często budując improwizowane schronienia w formie ziemianek. W Muzeum Obrony Wybrzeża znajduje się próba rekonstrukcji takiej ziemianki. Powiedziałbym, że jest to próba rekonstrukcji ziemianki oficerskiej, ponieważ szeregowi żołnierze byli stłoczeni w tych ziemiankach jak śledzie w puszce. Mieli zdecydowanie mniej miejsca. Zwieńczeniem ekspozycji Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu jest wystawa 32 dni obrony Helu, w skład której wchodzi ziemianka, przez którą przeszliśmy, a także wystawa prezentująca elementy wyposażenia i umundurowania należące do polskich żołnierzy i marynarzy, którzy walczyli tutaj we Wrześciu.